Witajcie kochani. Dzisiaj przygotowałam dla Was haul poświęcony marce Tommy Hilfiger. Ci z Was, którzy śledzą mnie od dłuższego czasu, doskonale wiedzą, że tego typu treści ukazują się na moim kanale regularnie. Do tej pory robiłam haule poświęcone takim markom jak Hugo Boss, Louis Vuitton czy Agent, jak ja to mówię. I ostatni tego typu materiał ukazał się na moim kanale w czerwcu tego roku i dotyczył marki Hugo Boss. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to zachęcam do nadrobienia zaległości. Link do niego wyświetli Wam się tutaj na górze w proponowanych. Natomiast dzisiaj, tak jak wcześniej wspomniałam i tak jak wskazuje na to tytuł filmu, opowiem Wam o swoich zakupach dotyczących marki Tommy Hilfiger. I może powiem Wam najpierw, jak to się w ogóle stało, że stwierdziłam, że zrobię taki film. Otóż ja wcześniej, żeby było jasne, nie miałam żadnej rzeczy tej marki, a słyszałam, że są one dobre jakościowo. Na to wskazywały m.in. Wasze komentarze. I w momencie, kiedy z ciekawości kupiłam sobie kilka pierwszych produktów Tommy'ego Hilfigera, stwierdziłam, że może zrobię film właśnie poświęcony tej marce, a jak już ten pomysł pojawił mi się w głowie, to stwierdziłam, ok, w takim razie kupię sobie jeszcze kilka, a w zasadzie kilkanaście, jak się później okazało, kolejnych rzeczy tej marki. I kupiłam, słuchajcie, produkty z różnych kategorii, począwszy od butów, poprzez ubrania, a skończywszy na akcesoriach. Po to tylko, a w zasadzie głównie, żeby wyrobić sobie zdanie na ich temat i móc się z tymi swoimi opiniami na temat różnych rzeczy tej marki z Wami podzielić. Coś, co chciałam Wam jeszcze powiedzieć, to to, że wszystkie rzeczy, które Wam dzisiaj pokażę, a będzie ich kilkanaście, kupiłam w kilku różnych miejscach, czyli w Van Graffie w Złotych Tarasach, w butiku Tommy'ego Hilfigera w Galerii Mokotów, część za pośrednictwem zagranicznej strony Tommy'ego Hilfigera i część na Zalando, ponieważ, jak się później okazało, bardzo wiele z tych produktów, które Wam dzisiaj pokażę, można kupić właśnie na tej stronie. I to jest też informacja, którą chciałam z Wami podzielić, czyli większość zdecydowana tych rzeczy, które Wam dzisiaj pokażę, to są rzeczy, które pochodzą z najnowszej kolekcji marki Tommy Hilfiger i one są cały czas dostępne w sprzedaży. Mało tego, myślę, że to będzie taka bardzo atrakcyjna dla Was wiadomość. Większość z nich jest aktualnie przeceniona, także jeśli Wam się coś spodoba, to zachęcam do zakupu oczywiście, ponieważ jak zwykle w przypadku moich filmów w opisie znajdziecie dokładne nazwy i linki do tych produktów, także zachęcam oczywiście do zapoznania się z nimi. I w związku z tym, że będę Wam opowiadała aż o tylu rzeczach i mam już pewne doświadczenie w realizacji tego typu produkcji, to wiem, że ten film potrwa dość długo, także zachęcam Was, moje drogie Panie, ponieważ to z myślą o Was powstaje dzisiejszy film, do tego, żebyście w tej chwili zrobiły sobie kawę, herbatę albo nalały sobie wina i dopiero wtedy przysiadły do oglądania mojego materiału. Zacznę może od bielizny, bo to jest taki temat, który rzadko pojawia się w polskich filmach na YouTubie, a u mnie pojawia się regularnie i uważam, że to jest duża wartość dodana filmów typu haule, gdzie właśnie pokazuję bieliznę, ponieważ zauważyłam, że informacje, jakie w nich zawieram, bardzo Wam się przydają i też często korzystacie z moich rekomendacji. Tak było na przykład po opublikowaniu przeze mnie haula multibrandowego, tak zwanego, który pojawił się na moim kanale w kwietniu. Jeśli go jeszcze nie widzieliście, to zachęcam oczywiście do nadrobienia zaległości. Link znowu pojawi Wam się tutaj na górze w proponowanych. I ja w tamtym haulu wspominałam o tym i pokazywałam Wam bieliznę Calvina Kleina. Wspominałam o tym, że po raz pierwszy w życiu ją kupuję, głównie z myślą o tym, żeby chodzić w niej na siłownię i w niej też z tej siłowni wracać. Jak się później okazało, ona świetnie się sprawdzała również i sprawdza w dalszym ciągu w formie piżamy. Także świetnie się w takiej bieliźnie śpi. Tutaj też Wam ją polecam, zarówno bieliznę, jak i stosowanie jej właśnie do łóżka. Natomiast pojawiały się wtedy pod tym moim haulem komentarze Wasze odnośnie tego, żebym zaopatrzyła się również w bieliznę Tommy'ego Hilfigera, ponieważ jest warta uwagi i tak też zrobiłam. Także rzeczywiście jest tak, że ja słucham tego, co Wy mi mówicie, co Wy mi polecacie, testuję później na sobie i daję Wam informację zwrotną i tak właśnie było tym razem. W związku z tym, że byłam zadowolona z tej bielizny Calvina Kleina, postanowiłam kupić również Tommy'ego Hilfigera i do dyspozycji miałam naprawdę dużo różnych modeli w różnych wzorach i kolorach.
Natomiast ostatecznie z uwagi na to, że nie wszystkie były dostępne w rozmiarach, które mnie interesowały, a kupowałam tę bieliznę stacjonarnie, kupiłam tylko tę, która po prostu okazała się kompatybilna, że tak powiem, z moim rozmiarem. I w rezultacie kupiłam 4 komplety bielizny. Przy wszystkich teraz zobaczycie metki, ponieważ ja jej jeszcze nie używałam, także nie powiem Wam, jak się u mnie sprawdza. Myślę, że to nastąpi na Snapie. Po opublikowaniu tego haula zacznę jej używać i dam Wam po prostu znać. Natomiast pierwszym kompletem, o którym chciałabym Wam powiedzieć, jest komplet w kolorze szarym, który ma taki biustonosz o typowo sportowym charakterze, z gumką, która też mi się kojarzy właśnie z Calvinem Kleinem. Mamy szarą tę gumkę i biały napis. Z tyłu mamy widoczne regulowane ramionczka, których jednak nie da się odpiąć. To taka informacja dla Was. Malutki logotyp Tommy'ego Hilfigera. I do tego kupiłam sobie majtki. Wyjątkowo, słuchajcie, stringi. To są jedyne stringi, w które się zaopatrzyłam, jeśli chodzi o tę markę. I obie te rzeczy są w rozmiarze S. Natomiast coś, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, to skład. Skład wszystkich kompletów bielizny, które Wam dzisiaj pokażę, to 90% bawełna i 10% elastan, także bardzo jestem usatysfakcjonowana z tego powodu, ponieważ jak wiecie, zwracam uwagę na składy i to sprawia też, że nie musimy tej bielizny prasować. Nie wiem, czy ktoś to robi, ale to taka informacja dodatkowa ode mnie. Jeżeli chodzi o cenę tego kompletu, to góra kosztowała, i teraz znowu ja mam tutaj wszystko zanotowane, więc pozwólcie, że będę sobie zerkać w moje notatki. Kosztowała 129 zł 95 groszy, natomiast majtki 79 zł i 95 groszy. Tak naprawdę ja nie chciałam kupić majtek typu stringi, tylko chciałam kupić figi, ale nie było fig w moim rozmiarze, także to był mój problem wtedy. Ale postanowiłam machnąć na to ręką. Natomiast pozostałe 3 komplety są identyczne, tylko różnią się kolorem. Mamy tutaj znowu sportowe biustonosze, te, które tak naprawdę są odwzorowaniem tych Calvina Kleina, które mam w swojej kolekcji, a mam ich kilka. I znowu mam je w kolorze czarnym, białym oraz szarym. Proszę bardzo. I to, co zauważyłam, to to, że po pierwsze znowu mamy tutaj te gumki z napisem Tommy Hilfiger. Bardzo podoba mi się też to, że na przykład w przypadku tego białego biustonosza ta gumka tutaj nie jest żółtawa, co się czasami zdarza, tylko po prostu biała, także nie odznacza się brzydko. Oczywiście wszystkie są w rozmiarze S, te biustonosze, i do nich kupiłam oczywiście 3 pary, widzicie, wszędzie widoczne są tutaj metki. Także 3 pary, słuchajcie, majtek, i tym razem są to figi, także tak jak wspomniałam, tylko z tamtego szarego kompletu kupiłam sobie stringi, a te pozostałe to są właśnie figi. Oczywiście rozmiar S wszystkie. Ja kupiłam te komplety w Van Graffie. Tutaj jeszcze jest metka, także może przybliżę, będzie lepiej widać. Także te 3 komplety i znowu, jeśli chodzi o cenę, ponieważ skład jest ten sam, bawełna i elastan, to każdy biustonosz kosztował 129 zł i 95 groszy, natomiast figi kosztowały 79 zł i 95 groszy, także wszystkie one mają podobne ceny. Coś, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, to to, że ja zamierzałam kupić więcej tej bielizny i tak bym też zrobiła, gdyby nie to, że po prostu okazało się, że nie ma moich rozmiarów i też nie było kompletów w kolorze, który mnie w zasadzie najbardziej interesował, czyli w czerwonym, który, jak wiecie, uwielbiam. Ale myślę, że jak ta bielizna się sprawdzi, czyli przetestuję ją w najbliższym czasie, to sobie po prostu dokupię jeszcze komplet w czerwonym kolorze, zwłaszcza, że wtedy będę już mogła zamówić sobie na przykład na Zalando, ponieważ tam widziałam, że nie ma problemu z rozmiarami, także tak zamierzam zrobić. Wiem też, że część z Was polecała mi te bielizny, także dajcie mi proszę znać, jak się u Was sprawdza. Jak wypada na tle innych marek, na przykład Calvina Kleina, jeśli macie porównanie. I wiem też, że również takie marki jak Armani, Guess, Donna Karan czy Puma produkują bardzo podobną bieliznę o sportowym charakterze, ale nie mam zielonego pojęcia, jak ona się sprawdza, czy jest dobra jakościowo. Także jeśli macie z nią doświadczenie, to dajcie mi proszę znać w komentarzach.
Kolejną rzeczą, o jakiej chciałabym Wam opowiedzieć, a zarazem pierwszą z tych, które znajdują się na tym tutaj wieszaku, który to kupiłam w IKEA, a wspominam o tym dlatego, że pewnie będą pytania, jest ten oto t-shirt utrzymany w takiej typowo letniej, marynistycznej stylistyce. Także mamy tutaj granatowo-szare de facto pasy. I ja zwróciłam uwagę na ten t-shirt głównie ze względu na jego skład. On się składa w 70% z bawełny i 30% z lnu. I przez to ma taką chropowatą w dotyku tkaninę. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, to to, że ten t-shirt pochodzi z linii Hilfiger Denim, czyli dla tych z Was, którzy nie wiedzą, takiej linii weekendowej Tommy'ego Hilfigera, przeznaczonej dla nieco młodszych odbiorców. Ale jak się okazuje, jak widać na załączonym obrazku, również my, staruszki, możemy się zaopatrywać w takie t-shirty. I to jest typowy, prosty t-shirt do noszenia na co dzień. On przylega do ciała, jest to rozmiar XS. Jeśli chodzi o detale, to tutaj mamy taki mały logotyp Tommy'ego Hilfigera, krótkie rękawki podwinięte i zszyte oraz taki postrzępiony tutaj dekolt. Pewnie zauważyłyście już, że jeszcze go nie nosiłam, ale już się nie mogę doczekać, kiedy to zrobię. I jeśli chodzi o cenę tego t-shirta, to on kosztował 149 zł i 95 groszy. Natomiast oprócz tego t-shirta kupiłam również dwa bezrękawniki, które wyglądają tak samo, jeśli chodzi o krój, natomiast mają różną kolorystykę. I mam tutaj na myśli właśnie te dwie rzeczy, które to kupiłam w głównej mierze dlatego, że zostały wykonane w 100% z lnu, a jak wiecie, ja ten materiał uwielbiam, zwłaszcza nosić latem. Mam kilka koszul marki Lambert wykonanych właśnie z lnu, które bardzo często noszę, ale nie miałam do tej pory bez rękawników. Także jak tylko zobaczyłam te dwa, to postanowiłam się w nie zaopatrzyć. I to są takie typowo letnie rzeczy, które możemy założyć do spodni, do jeansów, na plażę, także one są idealne na urlop, ponieważ są przewiewne. Oba bezrękawniki mają po jednej kieszonce z lewej strony, zaokrąglone kołnierzyki i są zapinane na, już Wam mówię ile guzików, raz, dwa, trzy, cztery, na 5 guzików. I tutaj taki ciekawy detal, ostatni guziczek jest zszyty złotą nicią w przeciwieństwie do pozostałych. Jeśli chodzi o rozmiary tych bezrękawników, to ten biały jest w moim rozmiarze, czyli 36, a ten drugi jest w rozmiarze 38. Także dla mnie jest za duży i za luźny, ale to mi nie przeszkadza, ponieważ ja nie kupiłam go dla siebie, tylko dla mojej mamy w prezencie. Także mamo, jeśli oglądasz teraz mój film, to już wiesz, co dostaniesz w prezencie. W każdym razie chciałam, żebyśmy miały podobne rzeczy. Także mamo, szykuj się. I tak, jeżeli chodzi o ceny tych bezrękawników, to każdy z nich kosztował 299 zł i 95 groszy. Będąc w Angrafie, kupiłam sobie koszulę w różowo-białe pasy, którą mam w tej chwili na sobie. Kupiłam ją dlatego, że jak wiecie, bardzo lubię koszulę, a nigdy nie miałam żadnej marki Tommy Hilfiger i chciałam sobie ją przetestować. I to jest koszula, która została wykonana w 100% z bawełny. Ona ma, jak widzicie, jedną kieszonkę z lewej strony, szpiczasty kołnierzyk, jest zapinana na guziki i coś, co mi się w niej niesamowicie spodobało, to oprócz koloru różowego, to takie detale w postaci tutaj mankietów. Mamy w przeciwieństwie do tych różowych, szerokich pasów tutaj bardzo cienkie, niebiesko-białe i takie ozdoby w formie owoców, czereśnie, truskawki, jabłka i gruszki. Także moim zdaniem to wygląda uroczo. I to sprawiło, że ta koszula jeszcze bardziej mi się spodobała i ten sam wzór też znajduje się tutaj pod spodem. Także znowu taka typowo letnia rzecz. Ja jestem z jej zakupu bardzo zadowolona. Jeśli chodzi o rozmiar, to jest to rozmiar 36 i ta koszula kosztowała 299 zł i 95 groszy. W mojej garderobie pojawiły się ostatnio również pierwsze białe dżinsy i za ich kupnem nie stoi żadna filozofia, oprócz tego, że po prostu żadnych spodni tego typu nie miałam i dlatego je kupiłam. Oczywiście marki Tommy Hilfiger, bo o tym jest dzisiejszy film, z linii Hilfiger Denim, czyli tej weekendowej.
Jeansy, jak jeansy, bardzo proste, mają proste, zwężające się ku dołowi nogawki, kieszenie z przodu i z tyłu. Są to biodrówki, w noszeniu są bardzo, bardzo wygodne. Jeśli chodzi o skład, to one składają się w 95% z bawełny i w 5% z elastanu. I one kosztowały 449 zł i 95 groszy. Jak na miłośniczkę sukienek przystało, nie mogłam sobie odmówić przyjemności kupna sukienki Tommy'ego Hilfigera, a w zasadzie nie sukienki, tylko sukienek, których kupiłam aż, słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7. Kupiłam 7 sukienek Tommy'ego Hilfigera i zacznę może od tych, które nazwałabym długimi, ponieważ kupiłam 3 długie sukienki i 4 krótsze. I pierwszą sukienką, którą chciałabym Wam pokazać, jest sukienka, myślę, części z Was już bardzo dobrze znana, ponieważ ona pojawiła się w sesji na moim blogu. Oczywiście podlinkuję Wam tę sesję pod spodem, żebyście ją mogli zobaczyć w akcji. To jest sukienka długa, ale nie jest to sukienka maxi, przylegająca do ciała, ale z rozciągliwego materiału. Ona jest wykonana w 100% z wiskozy, co sprawia, że w momencie, kiedy przytyjecie albo, nie wiem, zajdziecie w ciążę, to ona się dopasuje do Waszego ciała. Także możecie sobie trochę więcej zjeść, a i tak się w nią zmieścicie. Jest wbrew pozorom bardzo prosta, ponieważ ona tutaj nie ma absolutnie żadnych ozdób ani z przodu, ani z tyłu. Krótki rękawek, kołnierzyk a la polo, jest zapinana na guziczki i ma świetną kolorystykę, charakterystyczną zresztą dla Tommy'ego Hilfigera, za którą to między innymi tę markę lubię. Czyli kolor biały, czerwony i granatowy. Nie ma tutaj też niczego, czym można by było ją spiąć w pasie, także jeśli nie macie talii, to odradzałabym kupno tej sukienki, ponieważ ona będzie tylko to podkreślać. Natomiast jest bardzo przyjemna w noszeniu, taka typowa sukienka do noszenia na co dzień. I ja ją kupiłam w rozmiarze S i kosztowała 899 zł. I tutaj jeszcze taka mała anegdotka. Otóż ja ją ostatnio wyprałam w temperaturze nie takiej jak powinnam, o czym się dowiedziałam post factum, i wyjmując ją z pralki zobaczyłam, że jest bardzo sztywna i taka jakby skurczona. I ja ją zaczęłam, słuchajcie, na siłę, wiecie, rozciągać, mając nadzieję, że to wpłynie na to, że ona wróci do swojego pierwotnego kształtu. I słuchajcie, pomyliłam się, ponieważ myślałam, że po tym praniu będzie się nadawać do wyrzucenia, a tymczasem ona w momencie, kiedy wyschła, powróciła do swojego normalnego kształtu, także jeśli kiedyś popełnicie podobny błąd do mojego, także to niczym się nie przejmujcie. Także bardzo, bardzo się cieszę, że jej nieopatrznie nie zniszczyłam. Natomiast drugą sukienką, którą chciałabym Wam pokazać, jest już sukienka maxi, którą też myślę, że bardzo dobrze kojarzycie. Ona pojawiała się już zarówno w moich vlogach, jak i w mediach społecznościowych. I to jest sukienka, którą ja uwielbiam, głównie ze względu na to, że jest czerwona. A ja bardzo lubię ten kolor. I to jest sukienka maxi, bardzo długa, z rękawkami krótkimi, jak widzicie. Też bardzo prosta, w takie poziome pasy, właśnie w czerwonych kolorach, ciemniejszym i jaśniejszym. Wykonana w 50% z wiskozy i w 50% z bawełny. Zaokrąglony tutaj ma dekolt i ona rzeczywiście jest bardzo długa. Aczkolwiek wiem, że ona też jest dostępna w krótszej wersji, także jeśli nie jesteście zbyt wysoki, to zachęcam do kupna tej krótszej wersji. Ja tę sukienkę uwielbiam, ona robi wrażenie, zwraca uwagę. Jest moja w rozmiarze XS i ona w przeciwieństwie do tej wcześniejszej w paski kolorowe ma tutaj taki element, który pozwala na związanie jej w pasie. Takie paseczki cienkie, które są jednak przyszyte na stałe, także nie można ich zdjąć, ale one sprawiają, że możemy mieć talię w tej sukience, co jest moim zdaniem bardzo, bardzo ważne. Gorąco polecam Wam zakup tej sukienki, ja ją osobiście uwielbiam. I jeśli chodzi o jej cenę, to kosztowała 1299 zł. I ostatnia już sukienka maxi, którą chciałabym Wam dzisiaj pokazać, to jest mój kolejny ulubieniec. Sukienka wykonana w 100% z jedwabiu, którą też już widzieliście. Miałam ją na sobie w sesji na blogu, też podlinkuję Wam wpis, żebyście mogli sobie ją zobaczyć z bliska. I to jest znowu sukienka z kolekcji Gigi Hadid dla Tommy'ego Hilfigera w rozmiarze, już sobie tutaj sprawdzę, 34, a nie 36.
Także i tutaj mamy XS i tutaj. I ja ją kupiłam nie tylko dlatego, że zakochałam się w tym, jak ona wygląda, ale też dlatego, że właśnie została wykonana w 100% z jedwabiu, a bardzo ciężko jest znaleźć. Jak zaczniecie szukać, to same zobaczycie. Sukienkę wykonaną właśnie w 100% z jedwabiu, aczkolwiek ona ma mały minus taki, że z kolei podszewka jest wykonana w 100% z poliestru, ale podejrzewam, że gdyby również była wykonana z jedwabiu, to ta sukienka nie kosztowałaby 1700 zł, tylko 2 razy więcej. Tak to wygląda, ponieważ już tam się orientowałam na innych zagranicznych stronach. I tak, sama sukienka jest sukienką bardzo długą, która znowu zasłania mi całe stopy, także konieczne jest noszenie sandałów na koturnie do tej sukienki, inaczej będziemy zamiatać nią podłogę. Ja w niej biegałam po polu, także też już zdążyłam ją troszeczkę zniszczyć, ale czego się nie robi dla swoich widzów i czytelników. Także pobrudziłam ją i trochę podziurawiłam. Też należy wziąć pod uwagę, że jedwab jest jednak dość delikatnym materiałem. Ma tutaj bardzo ładne elementy w postaci takich wykonanych z białej nitki drabinek. I one są zarówno wokół dekoltu, jak i pod biustem i tutaj na tych rękawach, które też są długie. Kolorystyka sukienki jest, jak widzicie, niebiesko-czerwono-biała, w kwiaty i gwiazdy. Ja tę sukienkę bardzo, bardzo lubię. Ona, myślę, się sprawdzi nie tylko tak do noszenia na co dzień, ale również na plaży, czyli na urlopie. I cóż jeszcze mogę dodać? Gorąco, gorąco Wam polecam jej zakup. I mało tego, w sprzedaży, wyobraźcie sobie, jest też krótsza wersja tej sukienki i też tańsza, sięgająca mniej więcej kolan, a nawet szal, spódnica maxi i koszula i wszystko to wykonane z jedwabiu, także nawet jeśli ta sukienka Wam się nie podoba, to polecam zaopatrzyć się w którąś z tych rzeczy, między innymi dlatego, że mają świetny skład. I dobrze, omówiłam już te sukienki długie, a teraz przejdę może do tych krótszych sukienek. Krótszych to znaczy takich, które sięgają nad kolano, bo taką mają mniej więcej długość. I zacznę od sukienki w biało-czerwone paski, która jest sukienką bardzo, bardzo prostą, z krótkimi rękawkami i tutaj jedynym takim elementem wyróżniającym ją jest ciemny zamek z tyłu i to by było na tyle. Znowu kolekcja, a raczej seria Hilfiger Denim, czyli ta weekendowa. Mój rozmiar to XS i ta sukienka kosztuje, bo ona jest w dalszym ciągu w sprzedaży, 449 zł. Ja już ją miałam na sobie, wiecie gdzie? Na Instagramie. Mam takie piękne zdjęcie z Astonem, które bardzo Wam się spodobało. Także myślę, że je podlinkuję, żebyście sobie je mogli zobaczyć. I kolejna sukienka, która bardzo Wam się spodobała i też pokazywałam się w niej tak, zarówno we vlogu, jak i w social mediach. To jest kolejna sukienka z kolekcji Gigi Hadid dla Tomiego Hilfigera. Sukienka kolorowa, w pasy poziome, w kolorach granatowym, żółtym, czerwonym i białym i z takim kołnierzykiem a la jeansowym, zapinana na guziczki, z jedną kieszonką tutaj z boku. I znowu w rozmiarze XS i ona, słuchajcie, kosztowała 849 zł. Świetnie się ją nosi, jest to idealna sukienka właśnie do noszenia na co dzień. Rękawki ma troszeczkę dłuższe, także jeśli nie macie muskułów, tylko opadającą skórę tutaj, to Wam to świetnie zakryje. Tutaj z boku ma też rozcięcia i tak samo na dole. Zauważyłam, że ta sukienka wzbudziła Wasze ogromne zainteresowanie i mnóstwo osób ją kupiło i wcale się temu nie dziwię. A już korzystając z okazji, zachęcam Was do tego, żebyście mi dawały znać na Instagramie za pomocą hashtaga InspiredByOlfactoria, żebyście oznaczały swoje zakupy, w tym przypadku Tomiego Hilfigera, których dokonujecie z mojego polecenia. Będzie mi bardzo, bardzo miło. I ostatnie dwie sukienki, o których chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, to są sukienki, które zostały wykonane w 100% z bawełny i idealnie nadają się na plażę. Znowu mamy tutaj marynistyczne wzory, czyli pasy granatowo-białe. I zacznę może od tej sukienki dłuższej.
dłuższej w sensie z dłuższymi rękawami, ponieważ one sięgają aż za łokieć. Znowu jest to bardzo prosta sukienka z kołnierzykiem typu polo, seria Hilfiger Denim XS. I co? Ma tutaj rozcięcia z boku, nie ma tutaj zbyt wiele do opowiadania na jej temat, ale jest niesamowicie wygodna i świetnie współgra z moimi sandałami Tory Burch, które pokazywałam Wam w haulu z butami. I cena tej sukienki to 449 zł. A druga, już taka typowo powiedziałabym, sukienka na plażę. To sukienka znowu w paski, ale tym razem biała w granatowe, a nie granatowa w białe, tak jak w tym przypadku. Tutaj widzicie też porównanie. I ten kolor biały to nie do końca jest taki biały, on jest raczej kolorem brudno-białym albo szaro-białym, ale znowu kolekcja Hilfiger Denim. Tutaj już mamy krótkie rękawki ukośne i to jest sukienka, która jest wiązana, a raczej ściągana w pasie. Mamy tutaj taki typowy właśnie dla marynistycznej stylistyki sznureczek, także możemy sobie za jego pomocą zrobić talię albo ukryć brzuszek odstający, jeśli taki mamy. Mały logotyp tutaj i rozmiar XS i ta sukienka kosztowała 349 zł. I jeśli chodzi o ubrania, to by było na tyle, a teraz chciałabym Wam pokazać kilka akcesoriów, które sobie kupiłam, ponieważ takie również znalazły się w mojej kolekcji. I w pierwszej kolejności chciałabym Wam pokazać ręcznik wykonany w 100% z bawełny, utrzymany w typowej dla Tomiego Hilfigera stylistyce, czyli we wzorze w pasy w kolorach czerwonym, granatowym i białym. Ręcznik jest ogromny i tak naprawdę stanowi odzwierciedlenie logo Tomiego Hilfigera, ale nie ma tutaj napisu Tommy Hilfiger i to mi się bardzo w tym ręczniku spodobało. I jest to ręcznik ogromny, jak widać, on mi się tutaj nie mieści w kadrze i jednostronny. Z drugiej strony jest biały. Jego cena to 299 zł i 95 groszy. Poza ręcznikiem kupiłam również inny plażowy gadżet i mam tutaj na myśli ten szal. Kolory znowu czerwony, granatowy i biały i uwiodła mnie przede wszystkim kolorystyka. Naprawdę stwierdzam na podstawie tego, co kupiłam, że naprawdę bardzo przemawia do mnie połączenie tych trzech kolorów, które notabene bardzo, bardzo lubię, zwłaszcza czerwień. Natomiast odnośnie tego szala, kupiłam go, ponieważ stwierdziłam, że on latem świetnie się sprawdzi na plaży albo w roli pareo, a jesienią i zimą jako chusta lub szal. Został on wykonany z bardzo delikatnego materiału, 56% bawełna, 44% modal. Mówię delikatny, ponieważ zauważyłam, że bardzo szybko się zaciąga. Szybciej, słuchajcie, niż szale z jedwabiu Louis Vuitton, a myślałam, że to jest niemożliwe. Także łatwo go zniszczyć. W sprzedaży były dostępne różne wzory, także ciekawskim polecam sobie zobaczyć. To też myślę będzie idealne urozmaicenie, ożywienie każdego outfitu. Cena tego szala to 229 zł i 95 groszy. I ostatnią rzeczą taką stricte plażową, którą chciałabym Wam pokazać, a którą kupiłam sobie i muszę podnieść teraz z podłogi w ostatnim czasie, jest ten oto koszyk. Torba typu koszyk, właśnie Tomiego Hilfigera. Z tego co pamiętam, dostępne były różne wzory, ale ten spodobał mi się najbardziej. Ma duży napis Hilfiger New York. Bardzo przypadły mi do gustu te tutaj ala skórzane ramionczka i one mają tu na końcu wyszyte literki H granatowe, a środek też moim zdaniem jest uroczy, ponieważ jest to bawełna granatowa w białe kwiatki. I ta torba oczywiście, jak większość toreb plażowych, ma swoje wady. Po pierwsze, nie jest zamykana, czyli łatwo jest coś z niej ukraść. Po drugie, ten środek nie jest w żaden sposób odpinany ani odczepiany, także nie wiem, co się stanie, jak go pobrudzę, o co bardzo łatwo w momencie, kiedy chodzi się z tym na plażę. Inna kwestia to jakość tej torby, ponieważ wydaje mi się, że ona została wykonana jakby na szybko. Widzę tutaj pewne niedociągnięcia, zarówno jeśli chodzi o tutaj te ramionczka, jak widzicie, nie wiem czy to widać, ale są takie jakby postrzępione, także jest tutaj trochę takich niedoróbek. Uważam, że nie powinno ich być.
ale tak właśnie prezentuje się ta torba. Stwierdziłam, że będzie idealnie współgrać ze wszystkimi pozostałymi rzeczami tej marki, jakie sobie kupiłam. I ten koszyk kosztował 299 zł i 95 groszy. Jeśli oglądaliście mój haul obuwniczy, to wiecie, że kupiłam również 4 pary butów Tommy'ego Hilfigera, między innymi te sandały granatowe i czerwone, ale pozwólcie, że nie będę się już tutaj powtarzać i jeszcze raz Wam ich pokazywać. Jeśli macie ochotę obejrzeć ten film, jeśli jeszcze go nie widzieliście, to zachęcam oczywiście do nadrobienia zaległości. Link do niego wyświetli Wam się tutaj w proponowanych. I tym samym, słuchajcie, dobrnęliśmy do końca tego długiego filmu. Przyznajcie, że miałam sporo rzeczy Wam do pokazania i przekazania. I teraz tak już reasumując, powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z tych moich zakupów. Większość z tych rzeczy nosiłam, także gdybym miała stanąć jeszcze raz przed wyborem dotyczącym tego, co takiego mam kupić, to kupiłabym większość z tych rzeczy. Zastanawiałam się jeszcze nad kupnem stroju kąpielowego w kolorze czerwonym, który miał mnóstwo screenów na Snapie, z tego co pamiętam, i torebki. Ale jeśli chodzi o torebkę, to stwierdziłam, że one chyba nie są dobre jakościowo, jeśli chodzi o tę markę. Jeśli macie jakieś inne doświadczenia, to dajcie mi proszę znać, oczywiście w tym zakresie. A stroju kąpielowego też nie kupiłam, dlatego że nie było mojego rozmiaru. Zakładam, że nadrobię w przyszłości. I moja taka ogólna opinia na temat tej marki jest bardzo pozytywna. Uważam, nie wiem jak Wy, dajcie mi znać w komentarzach, że Tommy Hilfiger to jest marka, która produkuje dobre jakościowo rzeczy w przystępnych cenach, takie właśnie idealne do noszenia na co dzień. Także ja tę markę bardzo polubiłam. Gdybym miała wskazać rzecz, która mi się spodobała najbardziej ze wszystkich, to zdecydowanie byłaby to ta czerwona sukienka, którą po prostu uwielbiam, także jeszcze raz gorąco polecam Wam jej zakup. A teraz myślę, że będziemy już zmierzać ku końcowi. Oczywiście ciekawi mnie to, czy Wy lubicie markę Tommy Hilfiger i jaką macie o niej opinię, czy kupujecie produkty właśnie tej marki oraz która z rzeczy, jakie Wam dzisiaj pokazałam, spodobała Wam się najbardziej. Jak zwykle przypominam, że w opisie pod filmem znajdziecie dokładną listę wszystkich rzeczy, które Wam dzisiaj pokazałam. Modele, nazwy, rozmiary, linki do nich, do sklepów, w których można je kupić, a także linki do rzeczy podobnych. W opisie pod filmem znajdziecie również listę rzeczy, za pomocą których wykonałam dzisiejszy makijaż oraz to, co mam dzisiaj na sobie. Gorąco Was zachęcam do subskrybowania mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, klikania kciuków w górę, jeśli materiał Wam się podobał. Tymczasem gorąco Wam dziękuję za uwagę i poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym filmie.